Witajcie, krótki, konkretny i myślę interesujący temacik. Mercedes AMG A45S i eco-driving? No w zasadzie, czemu by nie? Chociaż szczerze mówiąc, ten samochód tak średnio nadaje się do jakichś tam podbojów eco-drivingowych, ale da się. Bo to jest tak, A45S to naprawdę ostry kusiciel. Normalnie, Baras, dawaj, stracimy dziś prawko, będzie śmiesznie. No i jeśli chodzi o oddanie się jakiejś takiej eco-drivingowej ekstazie, no to już chyba tylko kwestia zaparcia. Chociaż ten samochód nadaje się w zasadzie do śmigania na daily. Wiecie, krążą opinie, że 911 czy też Audi R8 nadają się na daily. No to taki hatchback, tylko taki usportowiony, jak najbardziej. W dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, ile ten samochód pali poza miastem oraz w mieście. Będziemy jechać nim spokojnie, ekonomicznie oraz przewidywalnie. Niewielki, ale bardzo mocny silnik 2.0 turbo, 421 koni mechanicznych, 500 Nm. Ten silnik jak najbardziej pasuje do hatchbacka. Proszę bardzo, jak ktoś ma pretensje, to do tego pana proszę się odzywać. Mamy tu napęd na wszystkie koła 4MATIC Plus oraz 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów dwusprzęgłową. No waży to trochę wszystko, 1680 kg na pusto, ale wóz mimo wszystko dobrze się odpycha. Była próba autostradowa, mniej więcej 3,9 sekundy do setki, 100-200 9,55, a prędkość maksymalna 270 km na godzinę, bo kagańczyk, ale dziś zużycie paliwa. Słuchajcie, jeśli chodzi o moje auta spalinowe, no to oprócz A45S mam jeszcze Poloneza Atu Plus, jak dobrze wiecie. W obu tych samochodach liczę zużycie paliwa z tankowania. I to jest naprawdę ciekawe, bo oba samochody użytkuję podobnie. Wiadomo, A45S odpycha się trochę lepiej, ale zużycie paliwa, o dziwo, te auta mają praktycznie identyczne. Zamknijmy sobie maskę. Jeśli chodzi o deklarację producenta, według mojej aplikacji jest wpisane zużycie paliwa średnie tego samochodu według WLTP 9,1 litra. Średnio, tak, średnio. W aplikacji też znajdziemy coś takiego jak indywidualne zużycie. I jest to ogólnie ranking wszystkich kierowców, użytkowników A45S, którzy mają aplikację. Jest tutaj naliczane całkowite zużycie paliwa z ostatnich 30 dni i średnia wszystkich kierowców. No ja mam 10,4, średnia wszystkich kierowców 11,8. Komputer pokładowy w A45S się praktycznie nie myli. Także co? Myślę, że najpierw zobaczmy, ile ten samochód spali poza miastem, a ja tutaj przyjmuję moją pozycję startową na parkingu operacyjnym i będę szykował się do wyprawy na most Brdowski. Pomiar zużycia poza miastem wykonamy sobie na odcinku od Szczecina do Goleniowa. Praktycznie równa droga. To tempomat, kasujemy zużycie paliwa i ciśniemy najpierw 90 km na godzinę. Auto ma 8-stopniową skrzynię biegów, ale przy 90 dobiera sobie tutaj 7. bieg jako optymalny. Za chwilę zjazd na Goleniów, możemy kończyć pomiar. I wyszło nam tutaj 5,9 litra na 100 km. To tempomat 120. Kasujemy zużycie. No i zobaczymy, przez jaki dystans uda mi się w ogóle tą prędkość dziś utrzymać, bo jest ruch. I dobra, kilkanaście kilometrów udało się zrobić, nawet nikogo nie musiałem wyprzedzać pasem awaryjnym. Przy tej prędkości lecimy oczywiście już na 8. biegu i średnie zużycie paliwa wyszło 7,6 litra. Dobra, palimy maszynę. Coś tutaj ta kamerka, coś ostatnio kiepsko bateria w niej trzyma, ale mamy nadzieję, że wytrzyma. Jak coś mam tutaj powerbanka, no to mamy tutaj tryb Individual, w którym nie działa system start-stop, ale za to jest tryb żeglowania, także fajny tryb na trasę. Tryb komfort, no to taka delikatna jazda, najdelikatniejszy tryb, w którym działa system start-stop, ale nie ma trybu żeglowania, także w dzisiejszym filmie pojedziemy sobie właśnie w trybie komfort, no i oczywiście tryb sport, sport plus i race. W trybie komfort też auto jest cisze. Jeśli chodzi o eco-drivingowe feature'y, no to w takim A45S jest właśnie tryb żeglowania oraz system start-stop. No i zobaczymy, jak tutaj maszyna sobie poradzi. No sobie D. I co? Myślę, że możemy kasować zużycie paliwa. I ruszamy. Spokojnie, ekonomicznie. A klasa tutaj bardzo sprawiedliwie pokazuje zużycie paliwa od 99 litrów, właściwie od 100. No i co? Spokojnie, ekonomicznie. Eco-driving A45S. No nie, jak będzie korek, jednak będę musiał tutaj podłączyć powerbanka. Nagle z pełnej baterii zrobiła się połowa, ale to nic, szczegół. 11,4 litra jak na razie, ale przejechaliśmy zaledwie ponad kilometr.
Oczywiście A45S, no to inne zawieszenie względem normalnej A-klasy, czy tam 35 nawet. Szersza mordeczka, tył nie jest poszerzony. Pakiet ospoilerowania, także też tutaj na trasie ma on zapewne jakiś wpływ, no bo jest to pakiet aerodynamiczny. Akurat ten samochód jest wyposażony w pakiet aerodynamiczny, ale poprawia on dynamikę w ten sposób, że auto lepiej się trzyma po prostu drogi przy wyższych prędkościach, a nie, że jest bardziej ekonomiczne, bo ogólnie te Mercedesy, czy to A-klasy, czy CLA, czy A-klasy w sedanie są bardzo aero, mają niski współczynnik oporu powietrza, ale jeśli to jest pakiet aerodynamiczny, no to tak sobie powiedzmy. No, na daily myślę, że jak najbardziej. Oczywiście auto jest troszeczkę bardziej sztywne niż normalna klasa, ale oczywiście nie ma dramatu. Nie mam tutaj zawieszenia aktywnego, także w sumie non-stop jest ono takie samo. Możemy oczywiście taką A-klasę też doposażyć w zawieszenie półaktywne ze zmiennym stopniem sztywności. Nie, tutaj pełna kontrola nad pracą amortyzatora. Skoro już sprawdzam tutaj zużycie paliwa, no to może też coś powiem o walorach użytkowych takich. Nie, że próba autostradowa, nie, że ostra jazda, takie po prostu śmiganie na co dzień. Fotele nie są wcale tutaj jakieś takie niewygodne, nie mam tutaj performance'owych foteli standardowe, ale są ok. Zachęcam do obejrzenia filmu z moją po prostu zamówieniem konfiguracji tego samochodu. Bazowo mamy tutaj już dość bogate wyposażenie, no bo nawet Burmestera, nawet jakiś tam Keyless Go czy coś takiego. Ja doposażyłem ten wóz w takie użyteczne rzeczy, jakby no to wycinające lampy LEDowe, multi-beam, niska dopłata, sterowanie smartfonem, czyli Android Auto i tak dalej, bezprzewodowe. I co jeszcze? I tempomat aktywny. A tak, no to w zasadzie co? No to jest dekor, no to jest też dokupiony, fotele standardowe, tapicerka standardowa, wszystko jest tutaj ok. Już w polifcie chyba mamy tylko też szerokie ekrany, w przedliftach są małe. Czy jeździ się tym autem komfortowo? Wiadomo, nie jest to ani E-klasa, ani S-klasa, czy coś takiego. I nawet standardową A-klasą będzie się jeździło wygodniej pewnie, ze względu na delikatniejsze zestrojenie zawieszenia, ale tutaj jest w miarę spoko. Co ciekawe, moja Tesla Model 3 jest sztywniejsza troszeczkę niż ta A-klasa. To mnie bardzo zaskoczyło. Z takich rzeczy, które mogą nam troszeczkę uprzykrzać życie, no jako jest to dość wyczynowy hatchback, no to skrzynia biegów potrafi być taka troszeczkę szarpiąca. I jeśli chodzi o multimedia, to jest najnowszy M-Books, działa to wszystko spoko, ale na przykład ja lubię posłuchać muzyki. Mamy tu Burmestera, gra muza bardzo fajnie. Jeśli na przykład mamy ustawioną nawigację i tutaj zużycie paliwa, komputer pokładowy, możemy sobie robić głośniej, ciszej, ale nie mam tutaj żadnego przycisku, żeby na przykład zmieniać sobie utwory. I ja wiem, może to jest detal, ale to jest dość irytujące. Akurat mnie to irytuje osobiście, jak tak sobie na co dzień czasami śmigam tym samochodem. Jest to poliw, także zlikwidowano tutaj cały ten panel taki dodatkowy, większy po środku. A teraz jest on symboliczny. Zużycie paliwa tego samochodu według WLTP podane jest raczej realne, no chyba że bardzo często będziemy upalać ten samochód po prostu. Zobaczcie, nawet 9,1 litra teraz jak sobie jadę tym samochodem, ale gdzieś mi się obiło o uszy, że 11,8 ma wpisane według WLTP w cyklu miejskim. Chyba na stronie Mercedesa jest to wyszczególnione, jeśli chodzi o takie rzeczy, które na co dzień nam ułatwiają życie z tym samochodem. Proszę bardzo, z kamery tutaj jest pokazane
jakie jest światło, taki podgląd jest. Zobaczcie, gdy tak sobie siedzimy, no ta szyba po prostu tutaj nie jest za duża, nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej widoczności w tym samochodzie. No nie musimy się po prostu tak wychylać, tylko sobie patrzymy w podgląd. Samochód też, i to jest standardowe w ogóle, w standardzie też jest system asystent parkowania i ten samochód jest w stanie sam zrobić kopertę oraz parkowanie prostopadłe. Testowałem to i działa naprawdę świetnie ta funkcja. Tylko w ogóle średnia prędkość 24 km na godzinę, no to nie tak źle, ale kurczę, sprawiedliwie pojechałem. 9:40 teraz jest, już chwilkę jedziemy. Dzień pracujący, wszystko ok. To za chwilkę wjeżdżamy w Niebuszewo. Średnie zużycie paliwa utrzymuje się na poziomie 9,0 litra na 100 km. Jeśli chodzi o takie realne zużycie, a użytkuję ten samochód no dłużej, to nie jest jednorazowy mój teścik eco-drivingowy, tylko już sobie próbowałem troszeczkę. Znaczy, czy eco-drivingowy, czy też nie eco-drivingowy. Zużycie paliwa, jak się odpala rano ten samochód, wyjeżdżam sobie z parkingu podziemnego, wjeżdżam w miasto i sobie po mieście jeżdżę. Z zimnego, no to tak mniej więcej po kilku kilometrach, no to będzie 13 litrów. Później ono spadnie do 11 i mniej więcej te 10-11 tak potrafi się utrzymywać, jeśli będę sobie jeździł po prostu w zasadzie jak wszyscy, bez jakichś takich eco-drivingowych sztuczek. Zużycie paliwa najniższe jadąc drogą krajową, jakie uzyskałem, no to 6,7 litra na trasie od Szczecina do Mieszkowic. Tak, jadąc sobie 120 km na godzinę, no to mieliście, ale tak Szczecin, Międzyzdroje, Szczecin na przykład, jak sobie latam czasami, no to 7,5, 7,6 litra. Próba autostradowa 30 litrów. A nie będę tutaj wam przecież owijał w bawełnę konkretnie. No nie wiem jeszcze ile się nacieszę tym samochodem, ponieważ petrolheadowi, jak się okazuje, powiększy się rodzinka wkrótce. Także ten samochód raczej będę sprzedawał i będę szukał czegoś większego. W zasadzie na takie jakieś przejazdy tutaj miejskie czy podmiejskie, jakieś takie jednodniowe, no to spoko, wózek powinien się tutaj zmieścić. Słyszałem jakiś mały z tyłu, ale no raczej bym wolał coś większego sobie kupić. Tesla oczywiście zostanie, Tesla mi się tak podoba, że zostaje. Oczywiście na daily elektryk, to innej opcji tutaj nawet nie biorę pod uwagę, ale takie do pary, spalinóweczka, ja jestem otwarty na spalinowe czy elektryczne samochody. Może też jakieś AMG, tylko rozmiar większy jeszcze. Nie wiem, no to jest taka kwestia jeszcze do przemyślenia. Ale to nie będę wchodził w prywatę. Dobra, ciśniemy, przed nami podjazd pod górkę, znienawidzoną przez eco-driverów. Tutaj zużycie paliwa nam wzrośnie, ale myślę, że czy przekroczy 10 litrów? Nie wiem. Dobra, widzimy się, myślę, na moście brodowskim. No i dobra, mijamy most brodowski. Tam były lekkie zakłócenia, ale wewnątrz mam 18 stopni, z zewnątrz jest 14. Klimatyzacja oczywiście jest wyłączona, a tutaj kamerka na czole mi się troszkę podgrzała i wyłączyła na chwilę. Ostudziłem, włączyłem. No i dobra, walka do ostatniego litra benzyny tutaj ostro trwa. No i zjeżdżamy. Co to będzie? O, cyk, tutaj może być tak spokojnie. I dobra. P, gasimy i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego.
Średnia prędkość 23 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa 9,1 litra na 100 km. Ale dzisiaj było tips and tricks odnośnie użytkowania A-klasy AMG. Aha, co jeszcze miałem wspomnieć, ale tutaj głośno dzisiaj. A45S to ogólnie najmniej ekonomiczna A-klasa, bo jeśli chodzi o polifty, to jest polift. No to aktualnie wszystkie A-klasy są miękkimi hybrydami. No nie wiem jak jest z dieslami, ale benzynowe tak, nawet 35 AMG. No i jedynie A45S ostała się bez systemu miękkiej hybrydy. I okej, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały test eco-drivingowy Wam się niesamowicie podobał. Pamiętajcie, że w opisie jest tabela z moim rankingiem z testu zużycia paliwa. Możecie sobie porównać, jak A45S wypadło na tle innych samochodów. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.